Witam, kłaniam się wszystkim. Ja nazywam się Олександр Харецький, prowadzę cały czas audycje, rozpracowywać metody różne na temat zdrowia. No i dzisiaj też stara, nowa metoda, która umożliwia wyleczyć przeziębienie, katar faktycznie w 24 godziny. Я дуже школю, дуже людей бачать на мої фільми. І dzisiaj jest ponowne szkolenie jednocześnie i egzamin dla tych, kto słucha i cały czas uczestniczyć w naszych audycjach. Proszę, u nas тут około 30 osób jest na Zoomie, tych, kto cały czas słucha. Powiedzieć mnie, co może być takim mocnym wszystkich zabiegów, które my robimy, proponujemy, o czym rozmawiamy i to, co jest u każdego jeszcze w domu. Myślę, że każdy ma to, co ja chciałbym dzisiaj wam powiedzieć. Co można użyć, żeby zwalczyć. Profilaktyka, hartowanie. Super, super, ale może być za mało. Kiedy infekcja jest, jeszcze to 7 dni można chodzić do hartowania i może być katar na przykład. A co może walczyć 24 godziny? Węgiel aktywowany. Węgiel aktywowany. Też może być, ale myślę, że tak szybko nie podziała. Sól? Sól nie. Wy mówicie o bardzo dobrych rzeczach. Naprawdę. To, co może realnie zwalczyć i z katarem, i z przeziębieniem, i z grypem, naprawdę wszystko, co wy mówicie, działa. Mocno, bardzo mocno. Proszę dalej. Ale jest jedno no. Co jest w domu, co można użyć, i to, co działa dokładnie, jak idzie proces uzdrowienia naszego kataru. Jak to działa? Ja wam tłumaczę o tym. Mówię. Czosnek. Nie. Bańki. Nie. A ja myślę, wziąć gorącą kąpiel, podnieść sobie też nie. Jak zrobić, żeby to, co u was jest u każdego, trafiło do nosa? Woda? Może parówka z ziemniaków? Z obierek? Lewatywa? Kto powiedział lewatywa? Ja. Wy nawet nie spodziewались i nie spodziewaєтесь i nie wierzycie w to, że może być. Ja wam o tym mówił. Lewatywa, o których ja dużo napisał i całą książkę, artykuły i wywiady byli. Lewatywa działa tak, że jeżeli my podajemy coś do jelit, to trafia bezpośrednio w ciągu kilku minut. Trafia do nosa. Ale niezwykła lewatywa. Drugi egzamin z czym? Z glistnikiem. Ten nie. Cytryną. z borowiną. Solą. Solą. Nie. Sodą. Sodą. Widzicie, wiele rzeczy, o których wy mówili, znowu i glistnik, i inne składniki, które wy tam mówili, one bardzo dobrze działają. I tak samo piwo. Ale żeby wy zwalczyli za 24 godziny, to powinna być soda. I co mnie z wami robić? Szkolu ja was szkolu. A rezultat? Ніхто nie chce pomyśleć nad tym, o czym ja dużo mówię. Za nasz katar, za nasz nos odpowiadają jelita. Jelita. Jeżeli u kogoś jest problem z bólem głowy faktycznie, od tego, że tam coś w nosie dzieje się, zastoj jakikolwiek, stan zapalny, to wszystko jest problem z jelitami. Даже, jak nas mówić,
w babki nie chodzi, to wszystko będzie zrozumiałe. Także ja dzisiaj chciał krótko wam powiedzieć, jeżeli kto ma problemy z przeziębieniem, można to używać jako lewatywę. Można to wziąć gruszku, rozpuścić sodu. Jaka ilość sody? На кубок води ложечка соди. Така пропорція може бути. На левативу, там где около 1,5-2 літра, ну то до 2 ложок dużych соди може бути. І już. І ви побачите ефект. Проблем з носом знову то не нос, то проблем з єлітами, щоб ви взяли. Пам'ятаєте о тим? Ну і ще які питання можуть бути? Ja chciałam zapytać, panie profesorze, jeżeli śluzówka w nosie wysycha tak mocno, że aż pojawiają się strupy, to też jest problem z jelitami? Так. І kiedy так є, то найвwięcej będzie zaparcie u pani или у когось там. Так чи ні? Так? To jest u mnie, ale to różnie. Ну, я вам mówię, то в tej sytuacji będą zaparcie. Dlaczego? Bo jelita, хто mnie teraz słucha? Jak wy kiedyś będziecie robili lewatywę, zwróćcie na taką ciekawą rzecz. Jak tylko zrobisz lewatywę, to idziesz do aplikacji i u ciebie już z nosa cieknie. To jaki cud. Dajesz wodę z tyłu, a przez kilka minut już idzie to wszystko do nosa. Jakby tym, kto jaki kran otworzył. Cud. Мы лічим, że nasze organy, narządy mają problemy osobne. Nie. Ja wam teraz zwracаю uwagę, że gdzie nasz nos i gdzie nasze jelita. I czym trzeba to leczyć. Zrozumiecie taką rzecz. To, co wy mówili tam w Ewangelii, wszystko, to też działa. Ale ja chciał, żeby wy zrozumieli, co odpowiadaje za co. I czym trzeba to ratować w pierwszej kolejności. Można zwalczyć w jeden dzień, jak ja mówię, 24 godziny. Jeżeli problem stały, to kilka trzeba powtórzyć, kilka razy. Ale lepiej powtarzać, nie spieszyться. Jeden dzień soda, drugi dzień cytryna, znowu soda, znowu cytryna. Ja by radził tak. A wy róbcie co chcecie. Czy na 2 litry to ile tej sody? 2 łyżki. 2 łyżki. Я ж mówię, na 2 litry 2 łyżki. Na litr łyżka. Połowę. Dzieciom spokojnie można zrobić z gruszki zamiast lewatywy. Spokojnie dać i wy zobaczycie efekty. No. I to działa nie tylko na stany zapalne u nas w nosie. To na wiele stanów zapalnych. W jelitach bardzo dużo dzieci i dorosłe mają problemy z pęcherzem, z nerkami, stanami zapalnymi tam na dole. To działa? To działa. A jak często stosować taką lewatywę? Jak często? Jak kto komu podoba. A po takiej lewatywie z sody później za jakiś czas robić czegoś innego jakąś, czy nie? Można robić co innego, ale pamiętajcie później, jeżeli tak zrobili jeden raz, dwa, to nic. Jeżeli będziecie robili więcej, to trzeba mocno uzupełnić No właśnie. florą bakteryjną, probiotyki trzeba użyć obowiązkowo. W niektórych sytuacjach soda jest jakby neutralnej, no,
нейтральным środkiem takim, nieszkodliwym, mocno, można powiedzieć, даже w dużych takich dawkach, jak ja proponuję. I jednocześnie soda może zabić wszystkie infekcje. Pamiętajcie o tym. I nie zaszkodzić. Teraz ja wam zdradzaję, dlaczego ja nie boję w ośrodku u siebie, kiedy ludzie przyjeżdżają z przeziębieniem, z grypą, z katarem. Pierwsza lewatywa to u nas jest sodom i po pierwszej lewatywie już człowiek czuje się dużo lepiej. Także to jest logicznie sprawdzone przez lata. No, mamy na to doświadczenie. Panie profesorze, a jeśli są wózki krwawnicze, to nie pogorszy to stanu? Myślę, że będzie problem, bo będzie polepszenie. Jak te probiotyki uzupełniać najlepiej? No jak najlepiej. My w Akademii na przykład dajemy soczek jabłkowy i dodajemy probiotyki i żeby one jeszcze na przykład wieczorem dajemy, a używamy na następny dzień. Dobry wieczór. Czy można, panie profesorze, a propos tych lewatyw z sody? Czy ja dobrze zapamiętałam, że jeśli robimy lewatywę z sody, to za jakiś czas trzeba to przepłukać drugą lewatywą z wodą albo z cytryną, czy dopiero ta druga następnego dnia? Bo jakoś tak skojarzyłam z oczyszczaniem wątroby, że pierwsza była z sodą, a potem była woda. Czy ja dobrze zrozumiałam, czy coś kręcę? Dziękuję. Pani bardzo dobrze zrozumiała. Jest różne metody i ja wam proponuję najprościejszą z jednej lewatywy. Ta lewatywa, która soda, woda, później soda, znowu woda, to taka troszeczkę męcząca, może efekt będzie dużo jeszcze lepszy, ale nie każdy to wytrzyma. Teraz proponuję najprościejszą. Wzięli, zrobili sodą i już. Co ciekawe, każdy drugi po tej lewatywie lataje do aplikacji może z 20 razy. Skąd bierze ta woda, której człowiek nie daje, nie wiadomo. Rozumiecie, nie? Także тут ciekawa metoda i bardzo skuteczna. Najważniejsze, że sprawdzona przez dziesiątki lat. Widzicie, ja specjalnie niewiele mówię o tym, ile razy, jak to zrobić. Każdy człowiek zasługuje na miłość boską. Z tego powodu ta sama metoda może komu polepszyć stan zdrowia, a może komu i pogorszyć. Sam człowiek dlatego będzie wybierał, w jakiej godzinie, przykładowo tak mówię, w jakiej ilości, jak to zrobić, co dodać, co zjeść przed, co zjeść później, ile wódki wypić. To nie żarty. Każdy człowiek dostaje to, co zasługuje. Bardzo dobrze, że wy o tym troszeczkę pamiętacie z pierwszego razu. To widzę, że dzisiaj bardzo produktywna rozmowa. Dużo wy, ja myślę, że zrozumieli, co jest lewatywa i dlaczego. I realnie to pomaga. Jest wiele rodzajów lewatyw, jak ja opisał, tam około setki różnych, tam, no, i z alkoholem, i z dymem. Ja to robił profesjonalnie, realnie. Bardzo dużo różnych lewatyw, duże znaczenie mają. Używajcie to powoli. Tak samo można powiedzieć, że to jest lewatywa z borowiny, o której ja mówił. Niesamowite też działa i na zdrowie, i na stany zapalne, i uruchamia wiele funkcji. Podaje hormony, witaminy, wszystko. Dlaczego to nie używajcie? Używajcie.
będzie dużo lepiej, jeżeli będziecie używali dużo różnych zabiegów dla siebie kochanego. Jeżeli wy nie kochacie siebie, no to co zrobisz? Ja tu nic nie poradzę. Dzień dobry, mam na imię Zosia. Przyjechałam z okolic Lublina na tygodniowy pobyt w Świebodzicach. Moja przygoda z panem Chareckim zaczęła się, i jego metod leczenia, zaczęła się podczas epidemii, kiedy byłam mocno zestresowana i szukałam jakich metod prawdy o tej epidemii. I wtedy natrafiłam na filmy pana Chareckiego, z których jak gdyby napawał mnie takim uspokojeniem, że to nie jest nic strasznego, że to wszystko minie. I od tamtej pory wydawało mi się, że ten człowiek jest uczciwy, że nabrałam zaufania do niego. Potem uczestniczyłam w szkoleniach prowadzonych przez niego na Zoomie. Tam poznałam ciekawych ludzi i podczas tych szkoleń większość uczestników zadawała jakieś pytania na problemy zdrowotne. Ja też odważyłam się zadać takie pytanie na temat zatok, ponieważ od dosyć długiego czasu borykam się z chorobami zatok. I jaką usłyszałam odpowiedź? Że na zatoki lewatywa z glistnika. Było to dla mnie ogromne zaskoczenie. Gdzie zatoki, a gdzie lewatywa? To są dwie odrębne strony naszego ciała. I zaczęłam się, lewatywa, ponieważ lewatywa mi się źle kojarzyła, to znaczy kiedyś oglądając w młodości film Przygody wojaka Szwejka, to tam właśnie dla żołnierzy, ktokolwiek przyszedł, to mówiono lewatywa, lewatywa. Stąd ja miałam takie humorystyczne podejście do tej lewatywy. Okazuje się, że podczas tej lewatywy my dostarczamy organizmowi wszystkie składniki mineralne i do jelit i to rozchodzi się po całym naszym organizmie, podobnie jak drogą ustną, a tutaj nawet szybciej. I nie miałam takiej wiedzy na ten temat. Później w czasie tych szkoleń na większość pytań, no to była schorzeń, to była jedna odpowiedź. Czyszczenie wątroby, zimna woda, lewatywa. Bałam się czyszczenia wątroby robić sama. Bałam się zimnej wody. Lewatywę też bym chciała robić tak jak żeby ktoś zobaczył, czy ja prawidłowo robię tą lewatywę. I dlatego zdecydowałam się tutaj przyjechać do tego ośrodka. Przyjeżdżając tutaj, nabawiłam się przeziębienia. Byłam w ogromnym stresie, że ja przeziębiona, kaszląca, muszę wejść pod prysznic zimną wodą do beczki. Był to dla mnie ogromny stres. Rodzina też się obawiała, czy nie dostanę zapalenia płuc. Jednak tutaj spotkałam koleżankę Bożenkę z USA, która na spokojnie mi wytłumaczyła, jak mam podejść do prysznica z zimną wodą, jak mam podejść do beczki z zimną wodą i to wszystko to przemogłam. Jestem pod wrażeniem tego ośrodka, pod wrażeniem tutaj opieki personelu od najniższego do najwyższego stopnia. Jest ogromny profesjonalizm, życzliwość, podejście do pracy, takie całkowite oddanie podczas tych masaży, które niekiedy są bardzo bolesne, ale to jest dla naszego dobra. Jak to mówią, stal hartuje się w ogniu. I chciałam zaprosić, kto jeszcze ma wątpliwości, żeby tutaj przyjeżdżał, żeby podreperować swoje zdrowie. Ja, o ile będą warunki na to, postaram się tutaj przyjechać. A teraz, żeby udowodnić, że się nie boję zimnej wody, to skoczę do basenu z zimną wodą.
Akademia Medycyny Regeneracyjnej zyskała światową sławę. Znana jest z metod uzdrawiania z praktycznie wszystkich chorób. Jest jedynym miejscem na świecie, gdzie wykorzystuje się autorskie metody detoksykacji organizmu oraz podnoszenia systemu odpornościowego człowieka, a te potrafią zdziałać cuda przy uzdrawianiu całego organizmu od podstaw. Holistyczne, naturalne metody uzdrawiania odmładzają, przywracają możliwości rezerwowe organizmu człowieka, a nawet mogą uzdrowić z ciężkich, przewlekłych, nieuleczalnych i genetycznych chorób. Zastosowanie około 50 naturalnych metod regeneracji medycyny w jednym miejscu. Między innymi oczyszczaniu jelit, wątroby, organizmu z pasożytów, układu limfatycznego oraz pobudzenie systemu odpornościowego do walki umożliwia obdarowanie ludzi drugim życiem.